Cześć! W dzisiejszym materiale pokażę, jak rozkręcić, rozebrać i wymienić pasty oraz termopady w PS4 Pro model CUH7116B. Procedurę tę proponuję przeprowadzić co rok, 2 lata, w zależności od jakości materiałów użytych w trakcie wymiany oraz charakterystyki używania konsoli. Jeśli używasz jej częściej, rób to częściej. Używasz sporadycznie, no to wystarczy wymiana raz na 2 lata. To, co najbardziej nas interesuje, a więc obudowa tej serii PS4 Pro, różni się jedynie nieznacznie szczegółami od modelu pierwszego CUH016B, co omówię dalej w tym filmie. Chciałbym zaznaczyć, że cała procedura przeprowadzona po raz pierwszy może być utrudniona przez szereg czynników takich jak mocno trzymające zatrzaski obudowy, czy gniazda wtyku zasilacza, które moim zdaniem są źle skonstruowane i trochę za mocno trzymają kabel. W tym momencie w tle widzicie efekt nieudanej próby demontażu konsoli. Zdjęcia tego typu wypadków przewijają się co jakiś czas na forach. W razie takich uszkodzeń warto udać się do zakładu zajmującego się mikrolutowaniem. Być może mogą Wam pomóc. Wszystko zależy od rozległości uszkodzeń, jakie spowodujecie. Jeśli nie czujecie się pewnie przy tego typu pracach, lepiej oddajcie swoją konsolę do zaufanego serwisu specjalistycznego w swojej okolicy. Naprawdę to jest dobra rada. Chcę tylko zaznaczyć, że nie biorę odpowiedzialności za wszelakie straty powstałe pod wpływem tego poradnika. Otwarcie konsoli na własną rękę może spowodować utratę rękojmi i gwarancji. Bardziej odważnych zapraszam do dalszej części materiału. Chcę jeszcze zaznaczyć, że przed przystąpieniem do całego procesu radzę zdjąć oraz założyć z powrotem górną obudowę, gdyż pierwszy demontaż może być ciężki i zająć naprawdę dużo czasu. Jeśli chodzi o materiały i narzędzia, jakich użyłem, wszystkie one znajdują się na tym zdjęciu. Osobiście postawiłem na termopady 1 mm Gelit GC Extreme 8x4 cm na sekcji RAM oraz pastę termoprzewodzącą MX4. Na sekcji zasilania użyłem najtańszych termopadów 1 mm, które polecają specjaliści, np. Forest, którego z tego miejsca bardzo pozdrawiam. Z narzędzi potrzebujemy mały i duży śrubokręt krzyżak, śrubokręt Torx TH8, który używany jest także m.in. do padów do Xboxa 360, a można go poznać po tym, że ma dziurkę w środku, niewielką ilość alkoholu izopropylowego, co nie pokrywa się z tym litrem na moim stole, oraz wadziki kosmetyczne i nożyczki do pocięcia termopadów. Demontaż rozpoczynamy od usunięcia zaślepki, odkręcenia śrubki mocującej oraz delikatnego wysunięcia dysku twardego z obudowy. Następnie usuwamy dwie plomby gwarancyjne, z których jedna odsłoni śrubkę mocującą dolną pokrywę obudowy, a druga jeden z dwóch zatrzasków. Tutaj widzimy główną istotną różnicę w budowie tej wersji konsoli i serii starszej. Po usunięciu śruby delikatnie podważamy zatrzaski trzymające dolną obudowę.
W dalszym etapie należy podważyć zatrzaski i zdjąć dolną obudowę. Dźwięki, jakie słyszycie, są to dźwięki oryginalnie nagrane w trakcie moich pierwszych prób zdejmowania obudowy. Tak, jest to taki dźwięk łamanego plastiku pękającego, może przestraszyć i oczywiście może coś się stać, ale zazwyczaj z tego co widziałem na innych filmach jest to naturalne dla konsoli PS4 i tak po prostu ma być. Kolejnym krokiem jest odkręcenie zaznaczonych czerwonym kółkiem i strzałką śrubek mocujących maskownicę oraz zasilacz. Po ich wykręceniu obracamy konsolę na drugą stronę, zdejmujemy górną pokrywę, odkręcamy dwie śruby mocujące radiator zasilacza, czyli tę blaszkę z góry. Delikatnie ją zdejmujemy, uważając, by jej nie pogiąć. Teraz delikatnie chwytamy zasilacz po obydwu bokach i w miarę pionowo staramy się go nieco unieść, po czym obracamy go na drugą stronę w celu odpięcia kabelka łączącego go z płytą główną. Na ekranie widzicie właśnie moją nierówną walkę z kablem łączącym zasilacz z płytą główną. Naprawdę natrudziłem się, aby go odpiąć, zajęło mi to bardzo dużo czasu. W pewnym momencie zacząłem wątpić, że mi się w ogóle uda. Generalnie oszczędzę wam tych widoków, przyspieszę fragment, a resztę utnę. Oczywiście i u mnie nie obyło się bez strat. Po długiej batalii uszkodziłem delikatnie plastikowe gniazdo kabla od zasilacza w płycie głównej, jednak na moje szczęście nie wpłynęło to w ogóle na funkcjonowanie konsoli. Po namyśle usunąłem malutkie haczyki na ściankach wtyku tego kabla, co jak później sprawdziłem ułatwia jego demontaż, chroniąc przed kolejnymi potencjalnymi uszkodzeniami. Po demontażu zasilacza odwracamy konsolę do góry dolną częścią. Odpinamy wtyczki modułu Wi-Fi oraz Bluetooth i odkręcamy wszystkie pozostałe widoczne śrubki. Na powyższym zdjęciu te zaznaczone na czerwono odkręcane są na Torx TH8, a te na niebiesko małym śrubokrętem krzyżakiem. Jak już zdemontujemy śrubki i maskownicę, którą trzymały, przychodzi pora na podporę radiatora APU, którą odkręcimy śrubokrętem krzyżakiem. Polecam nieco większy niż ten, który wybrałem ja. Należy też pamiętać, aby odkręcać obydwie śruby stopniowo po kilka obrotów. Usuwamy bardzo delikatnie osłonę termoodporną, która ponoć jest bardzo krucha. Odpinamy następnie ostrożnie wszystkie taśmy z płyty głównej, pociągając za niebieskie języczki. Brawo, płyta główna jest gotowa do demontażu. Pod płytą główną widzimy powierzchnię radiatora APU ubrudzoną pastą termoprzewodzącą, którą należy dokładnie usunąć alkoholem izopropylowym. Obok znajduje się rządek termopadów w sekcji zasilania. Należy zastosować tam termopady o wysokości 1 mm.
nadszedł czas na czyszczenie APU z pasty termoprzewodzącej, a raczej gluta, który kiedyś nią był. Po dokładnym wyczyszczeniu pora na nakładanie nowej termopasty i termopadów. Dość niechętnie pokazałem sposób nałożenia pasty i dla waszego spokoju mogę śmiało powiedzieć, że jest skuteczne, co zweryfikowałem. Na radiator z nałożoną pastą montujemy delikatnie płytę główną, po czym upewniamy się, że wszystko jest na swoim miejscu, wyciągamy uwięzione tasiemki i delikatnie dociskamy płytę do radiatora. Przyszła pora na termopady sekcji RAM. Te oryginalne są znacznie za małe, co stwarza idealne warunki do przygrzewania się tych elementów. Do pokrycia ich w całości potrzebujemy około 30 cm², czyli nieco mniej niż mają nasze termopady.
Ważne, aby wziąć opakowanie 4×8 cm, a nie 2×12 cm. Zatrzymałem stopklatkę specjalnie, aby pokazać bardzo istotny obraz porównujący wielkość termopadu oryginalnego, który trzymam na czubku śrubokręta, z nowymi. Po nałożeniu termopadów sekcji RAM skręcamy wszystko z powrotem, podpinamy tasiemki i kabelki. Znów pamiętamy, aby uważać na część termoodporną podpory radiatora, a śruby od niego samego przykręcać delikatnie i na zmianę. Tutaj jeszcze raz umieszczę zdjęcie, gdzie jakie śruby powinny być wkręcone w osłonie radiatora i też w maskownicy płyty głównej. Chciałbym dodać, że z perspektywy 2 miesięcy, jakie minęły pomiędzy nagraniem a montażem, mogę z całą stanowczością stwierdzić, że cały zabieg dał naprawdę bardzo dużo. Konsola chodzi dużo ciszej, więc musi się mniej grzać. Chciałbym również bardzo podziękować chłopakom, którzy zgodzili się na wykorzystanie ich materiałów w tym filmie. Wykorzystałem finalnie tylko, tak jak widzieliście, uszkodzony port gniazda zasilania z płyty głównej. Chciałbym również pozdrowić wszystkich, którzy to będą oglądać, i jeżeli się podobało lub jeżeli pomogłem, no to bardzo miłym wynagrodzeniem dla mnie będzie jakaś łapa w górę, tak, i ewentualny komentarz. Może macie jakieś uwagi, to również chętnie ich wysłucham i się do nich w przyszłości odniosę. Myślę, że to tyle. I tak materiał wyszedł dosyć długi. Mam nadzieję, że nie przynudziłem. Pozdrawiam Was. Cześć.